Witam, nazywam się Tymoteusz Wojniak i w tym krótkim filmiku chciałbym zaprezentować możliwości switcha ProMesh P10 od firmy Indusol. Zaczynajmy! ProMesh P10 to 10-portowy switch składający się z 8 portów RJ45 o możliwych obsługiwanych prędkościach 10, 100 lub 1000 megabita na sekundę oraz 2 portów SFP o prędkościach 100, 1000 lub 2500 megabita na sekundę. ProMesh P10 to coś więcej niż switch, ponieważ oprócz zaawansowanych funkcjonalności switcha spełniającego wymogi dla sieci Profinet w kontekście przemysłu 4.0 posiada również dodatkowe funkcje diagnostyki okablowania. Skąd potrzeba takich funkcji w switchu? Po pierwsze, switch w przemyśle pełni bardzo istotną rolę. Jest centralnym punktem wymiany danych między sterownikiem PLC a resztą urządzeń w sieci. Dobór odpowiedniego switcha jest kluczowy, ponieważ to on w dużej mierze odpowiada za stabilność połączenia. Specjaliści z firmy Indusol zauważyli, że wiele awarii w sieciach przemysłowych spowodowanych jest przez warstwę fizyczną, czyli okablowanie. Dzięki pomiarom jakości okablowania jesteśmy w stanie łatwo określić, które połączenie nadaje się do wymiany. Dzięki temu działamy z predykcją i zapobiegamy awarii linii produkcyjnej. Wspólnie przejrzymy teraz możliwości switcha P10. Do tego celu użyję demonstracyjnej wersji web interfejsu switcha, którą za darmo udostępnia nam producent. Można z niej skorzystać w każdej chwili pod linkiem. Link znajduje się również w opisie filmu. Zaczynajmy. Już na pierwszy rzut oka widzimy przyjazny w użytkowaniu interfejs. To akurat cechuje wszystkie rozwiązania od firmy Indusol. W zakładce Port Status widzimy status wszystkich aktywnych portów. Klikając w zakładkę Details widzimy szczegółowe informacje dotyczące warstwy logicznej poszczególnych aktywnych portów switcha. Q-Value jest wskaźnikiem pomiaru fizycznej jakości okablowania i na tym skupimy się nieco później. Kolejne parametry są bardzo istotne z punktu widzenia diagnostyki sieci, ponieważ określają one stabilność połączeń. NetLoad. Parametr ten pokazuje w procentach, jak duże obciążenie znajduje się na konkretnym porcie. Discards to informacja, ile pakietów została odrzucona z procesu komunikacji, ponieważ na przykład urządzenie odbiorcze nie miało wystarczająco dużo miejsca na jego przechowywanie. Errors to nic innego jak uszkodzone lub niekompletne telegramy. Neighbor, czyli informacja o adresie sąsiada, urządzenia podłączonego na drugim końcu przewodu. Ten krótki przegląd najważniejszych informacji dotyczących warstwy logicznej komunikacji w jasny sposób określa, czy nasza sieć jest stabilna. Przejdźmy teraz do jednej z najważniejszych zalet switcha ProMesh P10 oraz tego, co wyróżnia go na tle konkurencji i sprawia, że nie jest to zwykły switch, ale również urządzenie pomiarowe w jednym. W zakładce Diagnosis przejdźmy do diagnostyki okablowania, czyli Line Diagnostic. Widzimy tutaj słupkowy wykres wyrażający w procentach tzw. Quality Value, czyli fizyczną jakość połączenia dla każdego z podłączonych do portu kabla. Widzimy również, jak wartość ta maleje z biegiem czasu. Pomiar ten można porównać do pomiaru bardzo drogim narzędziem pomiarowym służącym do certyfikacji przewodów. Pomiary takie możemy przeprowadzać na początku pracy linii w fazie rozruchu, kiedy sami zarabiamy wtyczki i chcemy sprawdzić poprawność parametrów zarobionego przewodu. Dzięki Quality Value mamy jasny pogląd na to, w jakiej kondycji jest nasza linia już nie tylko na początku pracy, ale również z biegiem lat podczas starzenia się instalacji. Taka informacja daje nam również czas na spokojne zaplanowanie przestoju i ewentualną wymianę okablowania. Zasymulujmy teraz stan pogorszenia się linii, klikając w Line Aging. Już na pierwszy rzut oka na głównym interfejsie widzimy, że coś jest nie tak, ponieważ kolor na niektórych portach zmienił się na żółty. Przechodząc w Line Diagnostic widzimy, że dla portów 2, 5 oraz 6 nastąpiło drastyczne pogorszenie fizycznej jakości okablowania. Jego początkową wartość wskazuje szary słupek. Jest to jasna informacja dla członków utrzymania ruchu, że kable te należy wymienić podczas kolejnego przestoju maszyny. Kolejną istotną funkcją diagnostyczną switcha ProMesh P10 jest pomiar tzw. prądu upływu, mogącego wygenerować się na ekranie przewodu.
Klikamy w Leakage Current. EMC, czyli kompatybilność elektromagnetyczna, jest bardzo istotnym elementem wpływającym na pracę sieci. Bliskość przewodów silnoprądowych, niepoprawne uziemienie lub nieodpowiednio zarobione ekrany powodują niszczenie pakietów w komunikacji między urządzeniami. Stąd znajomość wartości prądu ekranu może okazać się bardzo ważna podczas szukania prawdziwych przyczyn awarii. Istotnym z punktu widzenia diagnostyki jest odpowiedni zakres częstotliwości mierzonego prądu. Klikając w EMC Coupling zasymulujemy awarię związaną z EMC. Widzimy, że na porcie 5 są widziane uszkodzone pakiety. Przechodzimy w zakładkę Leakage Current. Widzimy bardzo duży pik prądowy o częstotliwości około 11 kHz. Dzięki szerokiemu spektrum pomiaru jesteśmy w stanie łatwo określić, które urządzenia lub przewody powodują problem. Oczywiście nie musimy co chwila odświeżać web interfejsu switcha, aby sprawdzić stan naszej sieci. Bardzo fajną funkcją jest możliwość wygenerowania powiadomień, czyli alertów, informujących nas o anomaliach w sieci. Powiadomienia te mogą być wysyłane po SNMP, e-mail oraz mogą zostać wysterowane na odpowiednie wyjście przekaźnika na switchu. Switch posiada również funkcję wysyłania ich po Profinecie. W szczególności wygodne są powiadomienia po Profinet, ponieważ po dodaniu switcha do narzędzia inżynieryjnego, jak na przykład TEIA Portal, możemy odnosząc się do odpowiednich wartości zaprogramować logikę, dzięki której system będzie sam nas informował o jakości okablowania na poszczególnych portach oraz dzięki wbudowanej kontroli zasilania 24V DC również o spadku napięcia zasilającego. Dziękuję za uwagę i w razie pytań zapraszam do kontaktu.